władza. Przeciętni ludzie, ta tłuszcza zatykająca zdrowe arterie świata i zalegająca w jego zdrowych żyłach niczym masy kałowe w okrężnicy, ciągle narzekają, płaczą i obłudnie marzą, co by zrobili, gdyby dostali w swe ręce kogokolwiek z rządzących. Wymyślają najprzeróżniejsze rzeczy, wygrażają i obiecują, choć tak naprawdę nie ma nawet cienia prawdopodobieństwa, by spełnili którąkolwiek ze swych czczych przechwałek. Ja zaś nie widzę najmniejszego sensu w porywaniu się na władzę, bo po prostu nie lubię zepsutego mięsa. Narodziny. Ich nienawiść narodziła się z zazdrości, gdy przewyższałem ich intelektualnie. Gardzili mną, gdy górowałem nad nimi w hedonistycznych zapędach, jednocześnie rozmieniając na drobne wcześniejsze osiągnięcia. Odkąd przewyższam ich brutalnością, odczucia do mnie stały się co najmniej ambiwalentne, bo strach zdołał przyćmić zazdrość, pogardę i nienawiść. Teraz to ja żywię się ich bólem, pogardą i lękiem, okazując swą wyższość, gdy poznaję mą tożsamość jako przedostatnią rzecz na tym świecie. Kiedy zaglądam w ich oczy, szukając strachu, odbieram im resztki pozostającej na dnie duszy nadziei, której okruchów chwytają się w rozpaczy. Trwa to tylko przez chwilę, bo nadzieja, wbrew powszechnemu mniemaniu, wcale nie umiera ostatnia, a w odróżnieniu od moich ofiar na pewno nie powoli. Rejteruje w popłochu, przy wtórze dźwięków łamanych kości, mlaśnięć zrywanych paznokci i świdrującym śpiewie małej wiertarki turbinowej, której ostrze wiertła, połyskując diamentowymi refleksami, zbliża się to do zębów, to do gałki ocznej. Bo kto powiedział, że nie można borować oczu? Matka, część 3. Synku, krzyknęła tym pełnym sztucznego uczucia głosem, jak gdyby liczyła, iż uwierzę w to wynaturzone uczucie, jakim rzekomo jest matczyna miłość. Nieomal dałem się ponieść emocjom i tylko wewnętrzny głos oraz ćwiczona przez lata samodyscyplina powstrzymały mnie przed odcięciem jej głowy jednym ruchem. Pokazałbym tym swój nieprofesjonalizm, wszak miała cierpieć, a nie tylko szast prast na odlew i po sprawie. Uciszyłem ją pięścią, a gdy w jej oczach pojawiły się łzy, położyłem palec na jej ustach. Będzie bolało, z uśmiechem wyszeptałem obietnicę. Wybuch. Czy twój mózg też zaplanował wybuch? Taki ostateczny, gdy ogień strawi wszystko, co tylko stanie na jego drodze, bluźnierczo liząc swymi płomieniami skwierczące ciała. Truchła ludzi, których winą nie była tyle wrogość, ile samo ich istnienie i ograniczone w sobie jestestwo, to, co pokaże ich najbardziej, gdyż pokazuje ich marność i prostotę. A może po prostu cię na to nie stać, bo wolisz podążać wraz z nimi, nie wierząc w rzeź, która jest oklepanym frazesem, lecz licząc na łaskę Boga. A przecież jedynym dostępnym dla ciebie Bogiem jest śmierć, choć nawet na nią do końca nie zasłużyłeś, ani na łaskę ukojenia, która wraz z nią spływa. Ulga. Pamiętam taką króciutką rymowankę z czasów mojego dzieciństwa. Gdy życie ci zbrzydnie i stanie się piekłem, wsadź głowę do kibla i przyciśnij deklem. Pewnego dnia życie zbrzydło mojemu koledze, więc postanowiłem mu pomóc, korzystając z tej instrukcji. I faktycznie odczuł wielką ulgę. Gdy kończył wierzgać nogami, popuściłem mu zwieracze. Zmartwychwstanie. Boicie się śmierci, jednocześnie wyznając wiarę w Boga. A przecież On pokonał śmierć, zmartwychwstał i powrócił do świata żywych. Może z szacunku do Niego odstawicie ponownie Jego popisowy numer? Zdychajcie i zwyciężajcie. Śmierć załatwię wam ja. Niezależnie od tego, ile razy wrócicie. Muszę kogoś pociąć. Egoiści.
Czasami nachodzą mnie dobre chęci. Chciałbym na przykład, by ludzie nie popełniali tego haniebnego błędu i nie odbierali sobie życia. To karygodna samolubność i głupota, z której nikt nie czerpie żadnych korzyści. Niech ci egoiści pomyślą o innych. Na przykład o mnie. Ja z chęcią zadam im taki ból i cierpienie, że odbierając później ich życie, nadam tej śmierci sens i znamiona łaski. Krwawe łaźnie, a uroda. Dawniej ludzie mieli rozmach. Rozmach, wiedzę i umiejętność kreatywnego kojarzenia zaobserwowanych faktów, nawet gdy było to wbrew wszelakim konwenansom. Kiedy doszli do wniosku, że krew to życie, a życie najpiękniejsze jest w jego wczesnej fazie, za młodu, uznali, iż ten płyn ustrojowy musi mieć jakieś magiczne właściwości. Skoro tracąc krew umieramy, czyli starzejemy się w ekspresowym tempie, to zyskując krew będziemy młodnieli. Genialne w swej prostocie. Ten nowatorski wniosek spowodował wysyp wampirów piękna, czyli istot, które jak Elżbieta Batory zażywały krwawych kąpieli, by odzyskać młodość, wigor i urodę. I choć dziś, gdy medycyna poczyniła wielkie postępy, przekonania te wydają się niedorzeczne, to jednak tkwi w nich jakieś ziarnko prawdy. Moje dłonie na ten przykład są gładkie i śnieżno-białe, choć przecież nigdy nie brzydziłem się ciężką pracą. Zasługą są niekoniecznie kąpiele w osoczu, lecz łaźnie, do których urządzania mam słabość. Tylko skoro wychodząc z nich cały jestem skąpany we krwi, to dlaczego mają one zbawienny efekt li tylko na dłonie? Taka zagwozdka. Szklana pogoda. Ciągle pada. Trzeba uważać, by ostrze nie wyśliznęło się z dłoni. Jeszcze ktoś niewinny odniósłby obrażenia. Na przykład ja. Tubki. Spozieram z pustki w pustkę. Pustym wzrokiem omiatą bezdenną otchłań rozpaczy, którą jest ludzkość. Nawet szarość została wyssana przez nich samych. Żadnych barw, żadnych kolorów, żadnych uczuć. Brak nawet rozpaczy i smutku. Tylko zapach beznadziejności i gnuśności drażni nozdrza, docierając do nich nie wiadomo skąd. Nie mogę do nich nawet żywić nienawiści. Kiedy któraś z tych przeźroczystych istot otrze się o mnie na ulicy bądź popchnie barkiem, często nie odczuwam niczego. Tak jakby wiatr chciał mnie musnąć, by zasygnalizować swe istnienie, lecz jego siła została wchłonięta przez ubranie, które mam na sobie. Hałas i gwar, mniej wart niźli cisza, która mogłaby rozpościerać się nad cmentarzyskiem ludzkich myśli i nadziei, ponad lasem krzyży, które urozmaiciłyby ten żewirowy plac, w którym szarość jest szczytem ekstrawagancji. Aż tęskno, by ujrzeć choć jedną twarz w kolorze melanż. Skoro ktoś odebrał im radość, kolor i barwy, to ja im nie przywrócę. I pojawi się głęboki karmazyn na płótnie w odcieniu sepii. Niestety, tak jak to drzewiej bywało, moje prace zostaną docenione po śmierci. Moich tubek na barwniki. Artysta, ktoś mądry, by nie rzec taki łony, rzekł kiedyś, że sztuka jest jak gówno. Tego się nie rozumie. To się czuje. Każdego dnia dochodzę do wniosku, że ciężko lepiej zdefiniować to wzniosłe słowo. Jako artysta na każdym kroku spotykam się z odrzuceniem i brakiem zrozumienia. Nikt nie widzi, że mój trud nadaje światu kolory, barwy, sens, a nierzadko i radość. Daję ludziom możliwość przeżywania życia w inny sposób niż ten, do którego przywykli. W końcu mogą poczuć życie wraz z jego cieniami i blaskami, bólem, który rozrywa ich ciała, trawiąc komórkę po komórce, rozkosznym cierpieniem przerywanym utratami przyjemności, z których każda zbliża ich do poznania prawdziwego ja.
chwilami odpoczynku, doprowadzającymi ich do ekstazy, wartościującymi uczucia i pokazującymi prawdziwe priorytety. Nie muszę już gnić na kanapach, by żyjąc cudzym życiem wypatrywać oczy w szklany monitor, zażerając się śmieciami. Mogą w końcu żyć pełnią własnego życia, doceniając każdą sekundę, którą im dają. Ale nie, jedyne co te niewdzięczne ścierwa potrafią to krzyczeć i skamleć o litość. Litość? To, co im dają, jest wyrazem najwyższej łaski, pokazaniem prawdziwej palety barw świata. A oni żądają litości. I tak niemal za każdym razem. Tylko czasem pojawi się ktoś, kto mnie zrozumie i doceni. To miód dla mego serca artysty. Niestety, jest go tylko łyżka w słoiku ludzkiego dziegciu. Dziegieć. Pisałem już o łyżce miodu w słoju ludzkiego dziegciu. A czymże rzeczony dziegieć jest? Gdy sprawdzimy słownikową definicję, dojdziemy do wniosku, że to synonim słowa ludzkość. Ciemnobrunatna, gęsta ciecz, otrzymywana w procesie destylacji drewna, mająca właściwości aseptyczne i grzybobójcze. Tak właśnie widzę ludzkość. Twór nie pozwalający innym bytom na swobodne istnienie i rozwój. Odpłacam im pięknym za nadobne, gdy w warunkach zbliżonych do szpitalnych, raczej bardziej do tych w hospicjum, jest czysto i schludnie, ale każdy nowo przybywający od razu czuje wszechobecną śmierć. W każdym razie odpłacam im, gdy wpadają w me ręce po setnym telefonie w sprawie zmiany taryfy, konta, warunków umowy, czy każdego innego badziewia, który koniecznie chcą mi wcisnąć, ingerując w moją prywatność i wchodząc w tych swoich wyfircykowanych bucikach do mojej rzeczywistości. Rękami i łokciami rozpychają się, choć mają świadomość nienaruszalności ich własnego status quo, losu, na który zgodzili się, przyjmując swe role. Mimo to udają, że walczą, by piąć się do góry po drabinie złudnego awansu, który ma im dać rozkosz i spokój. Niedoczekanie. Najpierw spotkają się ze mną. Ideał. Idealna japońska kobieta musi posiadać obfity biust. Kwintesencją piękna dla Koreańczyka jest śliczna, umalowana damska buzia o perfekcyjnych rysach. Chińczycy stawiają na długie, smukłe i kształtne nogi. Moim zaś ideałem jest kobieta, która potrafiłaby znieść więcej, niż mógłbym jej zaoferować. Tak, bym chcąc święcić triumf, musiał się wspiąć na wyżyny swych możliwości, pokazując, iż swym kunsztem przekraczam nieprzekraczalne. Niestety, nie dane mi było spotkać takiej osoby, choć zdarzają się weekendy, gdy uda mi się zaprosić na testy kilka interesujących obiektów, kandydatek. Efekt jest zawsze taki sam. Żałosny. Mimo to nie przestaję szukać tego niedoścignionego wzorca z mojego własnego, chorego Sèvres, który stopniowo pogrąża się w smutku i nostalgii. Momentami wygląda to tak, jakbym wciąż wierzył w ludzi, dając im kolejne szanse na spełnienie oczekiwań. A może to tylko wiara w siebie? Czy raczej pewność, że kiedyś cię znajdę?